Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Kamil Iwanicki i zapraszam Państwa na spacer wirtualny po kolonii Kaufhaus w Rudzie Śląskiej. Kolonii, która jest jednym z symboli Górnego Śląska i która możecie dookoła w trakcie naszego spaceru cały czas się kręcić, bo możecie spojrzeć tutaj w prawo, jak wygląda dom towarowy, albo na Familoki przy ulicy Niedurnego. Możecie cały czas kręcić i patrzeć, co wokół Was się znajduje. A ja taki krótki spacer, chciałbym taką namiastkę tego spaceru po właśnie kolonii Kaufhaus zaprosić Państwa i opowiedzieć parę słów o tym ciekawym miejscu, które powstało już ponad 100 lat temu, ale to zanim zaczniemy, to chciałbym opowiedzieć o takiej ciekawostce, bo Kaufhaus kojarzy się wszystkim najbardziej z piosenką z kabaretu Rak, czyli tu w Kaufhausie na Frincicie, szczewik topi się w ciaplycie, sadza marze się na łoku, tak się kurzy z huty pokój. No i właśnie ta huta pokój, która praktycznie po drugiej stronie ulicy się znajdowała, ona była tym zaczynem, tym początkiem tego miejsca, które zaczęło się od więzienia, co jest ciekawe, no bo w 1840 roku powstaje huta wybudowana przez żydowskich kupców z Bytomia. Tutaj na tym terenie wtedy porastał las miejski należący właśnie do Bytomia i oni inwestują, no ale problemy kwestie finansowe powodują, że właściciele się zmieniają kilkukrotnie. No i od lat 70. XIX wieku hrabia Balestrem, on tutaj inwestuje i to za jego czasów dochodzi do największego rozwoju tej huty. Huty Friedenshutte, czyli huty pokój. I to też jest ciekawe, że właśnie ta Friedenshutte, ona stała się takim miejscem, które spowodowało rozwój nie tylko Kaufhausu jako tego osiedla, ale także całej miejscowości tak zwanej Frincity, czyli dzisiejszej dzielnicy Rudy Śląskiej Nowy Bytom. To jest cała miejscowość, która powstała wokół właśnie huty pokój i kopalni pokój, które zatrudniały tysiące ludzi. Huta Pokój w szczycie zatrudniała ponad 8 tysięcy osób i była odpowiedzialna za wytop surówki 1/4 na całym Górnym Śląsku. Ona była połączona z różnymi zakładami i także ona była tym takim zakładem, który funkcjonował mimo różnych problemów politycznych, społecznych i wciąż działa do dzisiaj, ale w bardzo okrojonej formie. Ta Huta Pokój, Friedenshutte, no to jest właśnie jeden z takich symbolicznych zakładów przemysłowych, który od 1840 roku, prawie już 200 lat funkcjonuje wciąż w tym miejscu. Co jest też warte uwagi, bo właśnie zmierzamy powoli do jednej z bram Huty Pokój. Ta huta dzisiaj jest bardzo ograniczona. Te budynki, wiele z nich wyburzono i dzisiaj tylko pojedyncze takie wielkie instalacje jak Wielki Piec, czy właśnie ta brama przypominają o tej dawnej potędze tego miejsca. No bo tak, tutaj, kiedy patrzymy za mną, mamy budynek bramy, który powstał na początku XX wieku, a na jej fasadzie jest to taki skromny, mały budyneczek z małym detalem, a gdy podejdziemy bliżej, zobaczymy dwie płaskorzeźby. Na jednej widoczni są hutnicy w pracy, a na drugiej górnicy. Górnicy, którzy właśnie tutaj w Szychcie, którzy także odpowiadali za ten koncern Balestremów. Tutaj za tym nasypem znajdował się pierwszy taki budynek najważniejszy, od którego zaczęło się cała te osiedle tutaj, to osiedle Kaufhaus, czyli budynek więzienia, bo to właśnie pracownicy więzienia byli zatrudnieni do pracy przy hucie i ten budynek więzienia był już niewystarczający. Postanowiono wybudować od lat 70. nowe domy robotnicze i to właśnie tutaj powstają na tej kolonii, ale wówczas nie była to kolonia Kaufhaus, no bo Kaufhaus, czyli dom towarowy jeszcze nie istniał, tylko była to kolonia Gute Hoffnung, czyli kolonia Dobrej Nadziei od huty Dobrej Nadziei, która znajdowała się tuż obok.
No i właśnie ten budynek więzienia zaczął służyć jako szkoła ludowa, do której chodziły dzieci z osiedla robotniczego, a tutaj powstają kolejne domy i tych domów przez kolejnych 50 lat powstało ponad 60. Te domy robotnicze mają one różne formy. Tutaj widzimy obok mnie takie najbardziej typowe, takie standardowe familoki z czerwonymi oknami. I to jest też ciekawe, że na Rudzie Śląskiej jest wiele tych domów, w wielu kamienicach, w wielu familokach. Właściciele dzisiaj mieszkań decydują się jednak zachować tą tradycję kolorowych okien i zarówno zielone i czerwone okna możemy spotkać w wersji plastikowej. Także właśnie spacerując po Kaffhausie widzimy na wielu familokach zarówno czerwone, jak i zielone okna. Wychodząc powoli na ten środek kolonii Kaffhaus, widzimy taką wielką pustkę. Pustkę, która kiedyś było tutaj ponad 20 familoków stojących przy ulicy dzisiejszej Pileckiego, wówczas Gwardii, a pomiędzy tymi familokami stały jeszcze chlewiki i to wszystko zostało wyburzone w latach 80. Budynki te miały zbyt niski standard techniczny, nie miały często kanalizacji, wodociągów, no i była trudna decyzja, czy te budynki remontować, czy wyburzyć. I podjęto decyzję, lokalne władze podjęły decyzję, że lepiej wyburzyć te 20 domów, bo koszt ich remontu jest zbyt wysoki. No i dzisiaj tak naprawdę widzimy, że ten kompleks, ten charakter tego kompleksu został zaburzony przez to wyburzenie. Gdy patrzymy na zdjęcia Zofii Rydet, czy Tadeusza Kluby, czy fotografów z grupy KRON, która działała w Tychach, którzy tutaj przyjeżdżali i fotografowali to miejsce w latach 70., widzimy zupełnie inny świat niż jest to dzisiaj. Co jest też ciekawe, że właśnie te wielkie piece, te wielkie zakłady hutnicze dzisiaj już nie dominują tak nad osiedlem jak kiedyś, a wówczas można było zobaczyć, jak te konstrukcje stalowe dominowały nad familokami. Tutaj też bardzo było mało roślinności, jednak ten przemysł był bardzo ciężki w życiu takim codziennym i to życie w tych familokach na Kaffhausie jednak ta ciaplyta właśnie z tej piosenki, ona była taka wszechobecna, ten maraz, który się zbierał z huty, które wszystkie gospodynie domowe próbowały czyścić te okna, żeby ten kurz, który się niesie z huty pokój, jak najbardziej wyczyścić. I o tym też wspominają starsi mieszkańcy, że właśnie ten porządek, te okna były czymś, o co trzeba było zadbać. Teraz weszliśmy na ulicę Podgórze. Na ulicy Podgórze powstaje jeden z takich późniejszych etapów kolonii Kaffhaus, bo tutaj powstają domy dla urzędników i sztygarów. Te budynki są dużo większe, dużo bardziej zdobne, także same mieszkania miały dużo wyższy standard niż te domy w tych budynkach robotniczych, które widzieliśmy przed chwilą. Widzimy tutaj, kiedy spacerujemy, że właśnie te zielone okna, takie charakterystyczne dla osiedli hutniczych, ale co jest też ciekawe, że te okna, każde zielone jest trochę inny, a na innych piętrach widzimy nawet czerwone. Tutaj na przykład bardzo ciekawe są też te elementy dekoracyjne. Kiedy spojrzymy na fasadę tych budynków, widzimy, że zostały one zaprojektowane jednak z dużo większym dopracowaniem i jednak pokazują też sam status mieszkańców tych domów. Co warto także zobaczyć, to jest właśnie ten Einfahrt. Einfahrt, czyli brama, która jest malownicza, która wychodzi na te takie wnęki, na krzyż, które tutaj bardzo ciekawie wyglądają. Kaffhaus to też jest miejsce, które jest bardzo właśnie takie fotogeniczne. Wielu fotografów decyduje się tutaj przyjechać. Tutaj kręcone także były filmy, między innymi Grzeszny żywot Grzegorza Buły.
I tutaj na Kaffhausie także przez lata przyjeżdżali właśnie różni artyści, którzy chcieli ująć to miejsce, ująć jakby ten świat, który no dzisiaj tak naprawdę już odszedł, bo to życie, które tutaj było na Kaffhausie, one zniknęło i dzisiaj zupełnie inaczej wygląda. Jest tu tak cicho, spokojnie i nie słyszymy tego całego larma, tego hałasu z zakładów przemysłowych. No i co na Kaffhausie jest najważniejszym budynkiem, do którego będziemy powoli iść, to dom towarowy, skąd wzięła cała nazwa swoją hutę. Ale co warto jeszcze wspomnieć, bo tutaj na Kaffhausie były te różne nazwy. Ja wspomniałem o Tfrynie czy Frincicie, od właśnie Friedenshuty. Tak jak mówi się właśnie lokalni mieszkańcy mówią na Nowy Bytom. Ale co też jest ciekawe, że tutaj jedną z takich nazw był jeszcze Dreisbahn-Eck, czyli trójkąt 3 linii kolejowych, bo gdy spojrzymy na mapę osiedla, to zobaczymy, że to osiedle powstało w takim dziwnym trójkącie 3 linii kolejowych. Linii kolejowych, które właśnie woziły do przemysłu, do huty, czy także kolejki wąskotorowej i to one wyznaczyły bieg i kształt tego osiedla. No i tutaj właśnie możemy zobaczyć na tych archiwalnych zdjęciach, jak dzieci bawiły się wykorzystując te linie kolejowe. No i właśnie zmierzamy do tej najważniejszej części, ale gdy na przykład spojrzymy tutaj obok, jak się obrócicie, to zobaczymy zupełnie inne domy, które nie przypominają tych, które widzieliśmy dzisiaj, a to są domy przy ulicy Dobrej Nadziei, czyli odwołującej się do tej nazwy pierwotnej kolonii, o której wspominałem przed chwilą. Co tutaj jeszcze warto wspomnieć, to jest to, że no właśnie ten Kaffhaus, właśnie wspominałem o Tfrynie, Frincicie, Kaffhaus, ale jeszcze jest właśnie takie różne nazwy lokalne, które funkcjonują no właśnie w Gotce. Gotka, która była tym językiem, który dominował na podwórkach między sąsiadami czy w hucie. I Gotka, która no jest takim miksem zarówno niemieckiego, polskiego, też wiele słów staropolskich i czeskiego. I ten język, który no, był problematyczny, gdy dzieci używały go w szkole czy w miejscach publicznych, ale był na porządku dziennym i praktycznie całe rodziny, nieważne czy były pochodzenia niemieckiego, polskiego, czy przyjechały tutaj, w ten język, ten tutaj Gotki, one wpadały i on tutaj dominował. I takie słowa, które jak Klopsztanga, które kiedyś tam w jednym z filmików wspominaliśmy, one były czymś naturalnym, które każdy tutaj używał. Powoli już widzimy dom towarowy, czyli Kaffhaus, który stał się takim symbolem. To jest ciekawe, że no właśnie te koncerny przemysłowe próbowały się ścigać, żeby przyciągnąć do siebie tych pracowników, pokazywać te oferty, no bo tutaj dla pracowników Huty Pokój powstaje nie tylko to osiedle, ale gdy pojedziemy na Frynę, czyli na Nowy Bytom, zobaczymy, że tam powstała poczta, liczne szkoły, szpital, gospoda, powstało wiele miejsc, które no, były takie potrzeby tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców. No i to miasteczko się bardzo rozwijało. Tutaj ten dom towarowy, jest to najstarszy dom towarowy na terenie Polski i to jest ciekawe, że to jest budynek o rok starszy od Harrodsa w Londynie. I ten budynek był bardzo nowoczesny. Były tam windy, ubojnie, liczne sklepy, drogerie, restauracje. Sama forma tego budynku jest także ciekawa, bo to jest taki modernizm z elementami secesji. Gdy podejdziemy bliżej, możemy zobaczyć takie kwietne elementy oraz tą szachownicę czarno-zieloną, a ten obiekt służył tak naprawdę wszystkim tutaj okolicznym mieszkańcom i także ludziom, którzy chcieli po prostu przyjechać na zakupy. Było to takie centrum handlowe. Obok, kilka lat później, powstała także Beccario, czyli ta piekarnia w budynku obok. No i właśnie były to takie miejsca, które były chętnie odwiedzane przez rodziny tutaj z okolicy. Bo sam budynek Kaffhausu
Po wojnie służył do erekcji huty, ale także tutaj znajdował się sklep z połem, szkoła muzyczna i było to miejsce, które no właśnie zmieniało swoją funkcję wielokrotnie. Ponad 25 lat temu został on kupiony przez prywatnych właścicieli, no i dzisiaj znów pełni taką funkcję handlowo-usługową, a także znajdują się tam biura, przedszkole. No i tak naprawdę to miejsce zyskało to drugie życie. Jest też mowa o tym, żeby stworzyć tam jakieś restauracje i było to miejsce, które służy wszystkim, którzy chcieliby odkryć tą historię tego domu towarowego. Ten Kaufhaus, który tutaj tak przez te kilkanaście minut chciałem Państwu pokazać, to tylko część tego miejsca, bo tak naprawdę jeszcze więcej historii moglibyśmy poznać, gdybyśmy poszli dalej, odkrywając to, co powstało wokół huty. Także sam budynek Wielkiego Pieca, który stoi do dzisiaj i ma się stać takim centrum także turystycznym, który ma przyciągać tych fanów industrialnych, postindustrialnych obiektów. Ja Państwa zapraszam serdecznie do oglądania naszych pozostałych filmów i do kręcenia się wokół tych familoków i odkrywania historii Górnego Śląska i Zagłębia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnych spacerach.